freedom. We take the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus. Dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3299. Tutaj mamy chłopaków od razu ze mną na Discordzie i nie tylko w sumie chłopaków, bo też jest z nami tutaj jedna z dziewczyn z włodarzy R4 3299. Zaczniemy najpierw od Wilka. Siema Wilku. Siema wszystkim, witam. Siema Bober. Siemanko, siemanko. Siema Guzik. Cześć wszystkim, witam. Harley. Hej, hej. I tutaj mamy jeszcze jednego kolegę. To jest... Czekaj, to coś mi umknęło. Bejgiel. Jest Bejgiel, tak. Jest Bejgiel z nami. Siema Bejgiel. Siema, dzień dobry. Discordy mi czasem robią płatać figle, wiecie, i po prostu te niki jak mi zwija, to nie mogę od razu wszystkiego zobaczyć, ale jak widzicie mamy tutaj też na filmiku od razu chłopaków i dziewczyny, którzy zarządzają tutaj też R4. Nie ma z nami złodziejki, nie ma włodara i Natki, tak? I pyku, tak? To nie, z nami tylko ich nie ma. No to słuchajcie, opowiadajcie, jak u was ogólnie wyglądało KVK, bo to jest wasza pierwsza gwiazdka, tak? Dobrze Wilku mówię? No jeżeli do niej dojdzie, bo jeszcze nie jest przyznana, to będzie pierwsza, czyli pierwsza sukces gwiazdka. osiągnięty. Jest sukces osiągnięty, bardzo dobrze. Ogólnie ja przeglądałem wasze KVK tak na bieżąco, tak jak niektórzy wiedzą, tam na początku się na tej mapie u was właśnie nie mogłem tak odnaleźć, ale to zaraz wyprostowaliśmy. Dzięki właśnie tu reakcji całej waszej w sumie ekipy z 3299, no bo dużo osób mi napisało, jak to ostatecznie u was wygląda. No ale fajnie, że tutaj ogólnie wam to wypaliło. No i fajnie, że tutaj przede wszystkim wygraliście to KVK. Można powiedzieć, że wygraliście, no wątpię, żeby wasz sojusznik 3251 nagle teraz powiedział, że nie, oddajemy gwiazdę, prawda? Bo wy tutaj mieliście tak, mieliście kampa z, tutaj jest dół, to był chyba Wessex, nie, Mercja. I wy mieliście Wessex, a wy mieliście, z kim mieliście koalicję? Z tymi po prawej, East England. A, East England, czyli tam gdzie jest 1394 i 1016, tak? Tak. Okej. No tutaj jak widziałem wasze DKP-ki i tak dalej, no to nie wiem czy oglądacie Polskich Królów, ale tutaj też widzimy, że no jako Wessex no wyszło wam dobrze, nie? Northumbria bardzo napierała, nie? Wiesz co, ostatnio mieliśmy ranking, drugie miejsce w rankingu, jeżeli chodzi o KPK z całego KWK, nie? Tak, I tak, to no różnica właśnie między patrzę. pierwszym miejscem a drugim nie była wielka. No tutaj jak te dekę co dostałem od ciebie, w ten link, nie? To jak porównywałem właśnie Wessex z Anglią, no to mieliście tam procent różnicy, że wyszliście na jakby tak na swoje, żeby zdobyć gwiazdę. Tutaj jedynie no to Northumbria, czyli wasz przeciwnik tam miał, no jak popatrzy się na te statystyki, to miał bardzo, bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o DKP przede wszystkim, bo tam 33% no to jest dość dużo, nie? No więc dlatego pytam, czy no mieliście troszeczkę walk, nie? Bo to 2405 czy 2113 wam tam trochę tutaj pewnie narobiło kłopotów, nie? Wiesz co, troszeczkę problem mieliśmy z walkami, bo Królestwo 52 nie za bardzo się chciało bić. Wiesz, oni unikali walk, oni zostawiali siły też na Kingsland i w efekcie nawet na Ołtarze Ciemności nie przychodzili. I to są te kapeki, które nam zabrali, nie? To jest ta różnica. No tak. To jest ta wielka różnica, bo Ołtarze Ciemności są co 2 dni, a oni na ani jeden nie przyszli. A tam Ani no, to były 37, walki. ani 52, nie? No, A druga strona, czyli to najsilniejsze królestwo, jeżeli chodzi o kapeki, no. oni tam cały czas się mucili między sobą. A tutaj jeżeli chodzi o też wasze królestwo, jak porównuję właśnie też wyście kapeki do wszystkich w sumie waszych królestw, no to niektórzy wiadomo, tam wiem, że pytali się mnie, dlaczego tak wychodziliście porównać do innych królestw słabiej, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że macie tą, no wiek KD, nie? Że macie też młode dość królestwo, też macie też dużo graczy T4, jak dobrze pamiętam, nie? Że to nie tylko te piątki u was są, też są ludzie, którzy grają T4, prawda? To prawda, Tak, tylko że my mamy młode królestwo, No. mamy bardzo dużą aktywność, ale mamy wielu graczy, którzy dopiero teraz w tym KWK osiągnęli te piątki. No to właśnie o tym mówię, że dlatego to nie wygląda jak przy tych, wiecie, z tych starszych królestwach jakoś tam wyrąbanie w kosmos, bo do 3251 nie porównuję, no bo to jest imperium, które zostało stworzone na starszych kontach i to widać nawet jak się wejdzie w to KD i zobaczy się na te konta. Wy bardziej polegacie nie tylko wiadomo na
w swoich najlepszych graczach, ale też właśnie na aktywności tych mniejszych graczy i to jest właśnie fajne. Powiedzcie mi, wy jesteście w tym momencie jako Seed B, czy... Nie, Seed A nas dopisał. Seed A was dopisał. A kiedyś byłeś w Seedzie, czy jak sprawdzałeś, to tam gdzieś blisko Seedu B byliście, czy zawsze byliście w Seedzie A? Mniej więcej, jak tak przeglądałeś te swoje statystyki. Wiesz co, my wyglądało? wcześniej byliśmy Seed B. Seed B Seed B, byliśmy. no właśnie. Pamiętam, że coś kiedyś mi właśnie mówiłeś o Seedzie B, dlatego tak się dziwię, że jesteście gdzieś tutaj królestwa, które są w Seedzie A, że wiesz, że tak cię was dobrało, no. Musieliście podrastać Wiesz, siłę, wiesz na co, no którym bo- zenicie. Bo No. wiesz, od samego początku, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nasze królestwo budowało się bardzo ciężką drogą i po ostatnim KWK żeśmy przyjęli więcej kont, a nie było migracji wychodzącej i dlatego nas dopisało do Seedu A. A jeżeli chodzi o to KWK, tak jak mówisz, porównywalne tam KP z innymi królestwami, no wiadomo, jesteśmy najmłodsi, ale kolejna rzecz, w naszej strefie nie chcieli się za specjalnie bić, więc tych też kapeków nie szło gdzie nabić, ale jak walczyliśmy z 52, czyli królestwo 32-52, porównywalne mocą do naszego i starością, no to w rankingach jak tylko z nimi żeśmy się bili, to było przeważnie 1-4 wszystkie raporty wychodziły. Czyli żeśmy ich przebijali bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dopiero jak zaczęliśmy walczyć z tymi starymi królestwami, to wtedy było widać znaczną różnicę, no przede wszystkim dowódcy, wszystkie złote marsze, no i tutaj tego jeszcze nie jesteśmy w stanie nadgonić. No nie w tak krótkim czasie. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że wiele graczy od nas miało zamontowane manewry, miało zrobioną technologię, bo dużo osób zaczęło inwestować u nas w technologię kryształową. To tak dużo zmieniło. Tak, no bo wiadomo, technologia robi dużo, jeżeli chodzi o KVK, tym bardziej no SOX głównie na tym też polega, że technologia KVK bardzo cię pcha do lepszych kapeków, no niestety tak to wygląda w tym momencie, nie? Nawet dostawaliśmy informacje z Królestwa 52, które było w szoku, że nasi gracze T4 pobiją w polu ich graczy T5, ze względu na to, że wyśrubowaliśmy technologię, no ale brakowało nam dalej dowódców, znaczy nie tyle dowódców, co złotego EQ, który jest tak ciężko nazbierać na wszystkie marsze. To był tekst typu że nasze średniaki walą ich wielorybów, nie? No, tu właśnie jak przeglądam właśnie też takie wasze indywidualne, nie? No to widzę, że... Bo Trash Ham Max to jest jakiś zagraniczny. Trash Max. Ale to nie jest Polak, to jest zagraniczny gracz. Nie, rosyjskojęzyczny. Okej. Nie, bo właśnie tutaj przeglądam wasze tak statystyki, bo posortowałem sobie też widzowie widzą wasze statystyki z waszego KD, wiadomo, indywidualne. No tu widzę, że tu R4 się pojawia w tych statystykach, więc widać, że dokładaliście wszelkich starań. Widzę, że tu jest Harley, jest Guzik, jest Włodar, Złodziejka, więc widzę, że tutaj każdy coś tam popatrz. O, widzę, że... Ja myślę, że tam więcej R4 nawet byś znalazł, bo niby jest 8 miejsc, ale mamy więcej R4, których podmieniamy w miarę aktywności. Czy ja tu patrzę na tą chwilę, na tą top 30. Wiadomo, że możemy to rozwinąć jeszcze, że coraz więcej, nie? To tak siedząc w garnizonie, to też nie nabijesz dużo kapa, wiesz o co chodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że to też garnizon. Wiadomo, Open robi dużo. Nawet jest tutaj ten Media Flower, co nieraz najwięcej KP Open robi. No to Najwięcej KP tak. Open robi. Oczywiście, że tak. I w tym KWK było to bardzo mocno widać, nie? Bardzo mocno. Widzę, że jest Złodziejka, gdzie ona tutaj była za rekrutację, bo też odpowiada, jak dobrze pamiętam, nie? Tak, Złodziejka, Harley i Bobber. Tak. No to... ale też kojarzę parę takich ników, które chyba grały... Grały chyba z nami Harley na 2732 Morbidius, nie? Tak. Tak. Morbius. Tak. Morbius, tak. Morbius i Jaca. Jaca chyba też grał, nie? Nie, Jaca nie był z 2732. No to nie, to może nie. A Koba? Tak. Koba, tak. No właśnie mówię, że niektóre tej niki, właśnie jak przeglądam tą waszą top, czy to kojarzę z KDK, gdzie R4-kowaliśmy razem z Harley, więc dlatego tak padły mi od razu w oko. Ale nie, no fajnie, jakie młode królestwo, moim zdaniem to są dobre statystyki. No wiadomo, że z biegiem czasu, jak będziecie jeszcze dalej w Seedzie, a będzie od was się coraz więcej wymagać, no bo no wiadomo, że też nie tylko pewnie gracze od siebie będą wymagać, ale też no zagraniczni gracze, z którymi będziecie w kampach, nie?
No bo nie oszukujmy się, ci co inwestują w rally, w garnizon, no są najbardziej tak potrzebni, jeżeli chodzi o też inwestowanie w KVK technologię, o której wy też mówiliście, że nawet właśnie gracze T4 inwestują, nie? Więc to jest bardzo fajne. Powiedzcie mi ogólnie tak, jeżeli chodzi o wasze kiwiki, w tym momencie graliście ten nowy King of Brittany, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Wikingów ogólnie. Ja tak zawsze na to mówię. Jakie plany na przyszłość? Może tak. To jest król całej Brytanii chyba, tak? Dokładnie Król się całej to Brytanii. No też tak, nazywa. może tak. Król całej Brytanii. Też tak. Coś takiego słyszałem. To nowy scenariusz, to wiesz, jeszcze nie każdy pamięta. Sam nie jestem w 100% pewien. To powiedzcie mi, jakie plany na przyszłość? Może Bajgel coś tutaj powie? Bo Bajgel coś cicho siedzi. Idealnie trafiłeś. To musi pytać Wilka. Nie no, też... Wiesz co, no, ciekawa jest opcja tego na pewno, No. co się pojawiło wczoraj lub tam przedwczoraj, czyli No. jakieś te nowe rejestracje No, na w styczniu. KWK bez, Tak. tak, bez jakiegoś tam okresu jałowego. Nie kojarzę, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale nie kojarzę, żebyśmy gdzieś tam mieli rozmowy na temat tego, czy tam od razu przystępujemy do jakiegoś KWK, czy nie. To jest tutaj na pewno u nas kwestia otwarta. Wydaje mi się, że na razie gdzieś tam będziemy się cieszyć tym, że będzie ta wygraliście. gwiazdka. Tak, odbierzemy Nie, sobie nagrody. Zregenerujcie się, nie? Recovery. No, No. niby tak, no z jednej strony miało być to recovery. Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy dobrą szansę, dobrych sojuszników, żeby mieć tutaj tak naprawdę to zwycięstwo, tą gwiazdkę. Pewnie dość niskim kosztem. Pewnie to tutaj bardziej kwestia jakaś tam indywidualna czy coś. No ja mogę po sobie powiedzieć, że ten koszt nie był jakiś taki bardzo duży. Bardziej pewnie liczyłem na walki w ruinach, no bo jednak, że tak powiem, przygotowałem sobie jeden taki marsz, który by tutaj po tych ruinach mógł tam szaleć, no i no niestety odbiło się to trochę czkawką, przez to, że po prostu nie było tych walk. No szkoda, ale mimo wszystko ekwipunek marsz no jak najbardziej się przydaje. Także Tutaj o czym akurat wspomniałeś, czyli właśnie te zmiany w zasadach rejestracji do sezonu podbojów, no to tak, no początkiem stycznia, kiedy mają wprowadzić aktualizację 1.0.90, chcą właśnie tak, żeby Królestwa będą mogły wtedy natychmiast zarejestrować się do nowej opowieści sezonu podbojów. Gdy tylko zakończy się bieżący sezon, czyli praktycznie jeżeli ktoś powiedzmy kończy KVK gdzieś tam końcem roku i będzie chciał wejść od razu w KVK, to będzie mógł po prostu zapisać się początkiem stycznia. I to jest właśnie chyba taki po części też uśmiech, bo nie wiem, czy ostatnio oglądaliście inne KVK tych większych królestw. I tam jak się skończyło KVK z tych 1, 3, 6, 5 i 2, 3, 7, 7, to oni właśnie zapowiadali, że właśnie w styczniu jak będzie ta szybka rejestracja, to oni z 1.0.93 się zapiszą, więc może to jest też taki ukłon, wiecie, dla takich królestw, które, wiecie, wygrały tam KVK, ale były przygotowane na większe walki, nie? Na przykład wy, jeżeli byście teraz się zregenerowali, byście chcieli w styczniu już zagrać, bo stwierdzicie, o, jesteście gotowi, bo macie resy i speed-upy, no to jazda. Mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Wiesz co? Oni wprowadzili jeszcze taką jedną fajną zmianę, która obowiązuje od 16 grudnia, ale my się na nią nie załapaliśmy, dlatego że nasze KWK zaczęło się szybciej. W tej chwili będą wracały surowce za leczenie wojska po KWK i coś tam jeszcze. Dlatego pewnie wprowadzili od stycznia, że od razu się można rejestrować, bo nie musisz czekać na zgromadzenie surowców. Niestety my się na to nie załapaliśmy, więc myślę, że jeszcze kolejne KWK odczekamy tam z miesiąc na jakąś odbudowę, coś w tym rodzaju, a potem się będziemy rejestrowali. Ale to jest kwestia ruchoma, tak samo jak była ruchoma z tym KWK. Miało być recovery, w efekcie wyszło na pełne walki, więc w zależności od sytuacji będziemy się tam dopasowywać. Wiem, że mi teraz Jarl pisał z 354... Dobrze mówię? 3547? Tak, chyba dobrze mówię. Król tego królestwa pisał mi, że oni właśnie teraz mają... Czekaj, co mi pisał? Że właśnie, że już są w tym KVK, gdzie mają 10% właśnie zwrotu RSA, o którym ty mówisz. I no R4, R5 za najlepsze nagrody sojuszu dostają złote głowy i 2 karubinów, czyli R4 i R5 dostaje tam ale wiadomo... Ale R1 też macie. R1 no to okej, myślałem, że to nie macie. w innych proporcjach. Jest to napisane w kronikach, wiesz?
Aha, okej, bo on to mi też właśnie wysłał to, że jak najlepszy sojusz zdobywa właśnie te 20 złotych głów, no R5, R4 zdobywa te 2K rubinów, no a R1, R3 zdobywają tam praktycznie to samo, tylko bez chyba tych rubinów. Inne ilości dostają. Tak, ale, inne ilości dostają, nie? Tak, ale jest to w kronikach i teraz właśnie zwycięski sojusz, jeżeli chodzi o honor, będzie dostawał te głowy, plus tam jeszcze dodatkowe nagrody. Tam chyba z R4 i R5 chyba 9 głów dostaje, jak dobrze pamiętam. Tak. Chyba tak. Tak. Właśnie mówi, że też mi to dzisiaj podesłał, bo mówi, że to widzę. Myślałem, że po prostu wiesz, to weszło razem z tym RS-em, no bo on mówi, że to już RS też już będą mieli zwrot 10%. A szkice autarchy widziałeś? Autarchy to ja miałem teraz szkice nawet na moim KV-kach. Aha, Że- czyli tak. też już jest. Tak, bo ja miałem, jak ja teraz KV-ka co skończyłem 3 tygodnie temu, to już szkice miałem, że dostałem szkic, nie? Na tym. Na pewno też fajną w ostatnim czasie jest zmianą to, że Lilith poszła, jakby tak powiedzieć, też może troszeczkę po rozum do głowy i widać, że te KV-ki, które są na 4 kampy, są moim zdaniem lepiej zbalansowane niż było ostatnio, bo już nie słychać aż tak dużo takich pogłosów, że jest bardzo, wiesz, słaba dysproporcja, jeżeli chodzi o balans kampów, nie? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze z parę miesięcy temu była taka sytuacja, że dużo ludzi mówiło, że że kampy nie są zbalansowane, że dobiera kijowo te, wiecie, te problemy z tymi domenami, że domena potrafi niszczyć, wiecie, KVK. No, Ale to nie było tylko z KVK, to było i z Arką Ozyrysa, z prawie każdym dobieraniem, z każdym dobieraniem była bardzo wielka dysproporcja. Nie wiem, niby mówili, że to system dobiera pod względem KP, siły graczy i w ogóle wszystkiego, a wychodziły jakieś żarty. Jeżeli dobierało ci, no podaję na przykładzie Arki, jeżeli dobierało ci Młode Królestwo, a drugie królestwo ci dobierało z KWK, gdzie jeszcze dostawali boosty z muzeum, no to było praktycznie nie do wygrania. Nigdy to było nie do wygrania. a jak wy w ogóle oceniacie no tutaj to KVK z Wikingami? W sensie, jak oceniacie te wszystkie tam kwestie manewrów, artefaktów, wiem, że tutaj było coś takiego, o którym jeszcze tam w sumie nie wspominałem, ale tam chyba, że gdzieś się wchodziło do miasta, tam jakiś był event w mieście. Nie wiem, na mapie to wygląda jak wioski, no. Tak. Jak to ogólnie oceniacie? Wiecie co, pierwsze co było, to taki techniczny błąd. Pierwszy chyba to już jeszcze tam zanim gdzieś tam się, że tak powiem, roznieśliśmy trochę po tej mapie czy coś, to są te grody. Czyli miejsca, gdzie tam jakby zbierasz te punkty. Coś podobnego też do takich obszarów na Domowym Królestwie. Ale jakby zabija się w danym tam obszarze. Tak. I przede wszystkim błąd techniczny, który potrafił cię zablokować spokojnie na paręnaście godzin nawet, to jest to, że jeżeli przechodziłeś około tego grodu, kiedy był zamknięty, to ci zupełnie blokował marszę, nie? Czyli mogłeś wejść, ale nie mogłeś wyjść z niego. O lol. No, supportu, wtedy ci musieli odblokować. Jak on się zamykał, to wkoło niego taka tarcza się tworzyła i przez tą tarczę nie szło wyjść. O lol, no to tak, no czyli słyszałem, że jest dużo bugów na tym, no, mów dalej. I wiesz co, no w takiej sytuacji newralgicznej, nie, no bo tutaj, mogło się to zdarzyć w każdym czasie, no i siłą rzeczy masz wtedy zablokowany marsz w polu. Nie możesz zrobić teleportacji, nie możesz go cofnąć, no zależy co tam wysłałeś, jak wysłałeś taczki, no to jeszcze pół biedy. Nawet jak ci zabili ten marsz, no bo też przecież próbowaliśmy coś takiego, że wychodziliśmy z sojuszu, zabijali nas, nie wracały te marsze, nie? Dlatego, nie wydaje mi się, żeby któremuś z nas się tutaj jakby nie poszczęściło i w takim newralgicznym momencie jakiś walk czy coś. No bo nie było walk. Zanim żeśmy to rozgryźli, to nie było walk, bo 52 i 37 nie przychodziło. Tak, no i teraz wyobraź sobie, że taka sytuacja by się mogła zdarzyć komuś kluczowemu, kto by nie mógł zrobić po prostu TP, no bo ma po prostu marsz na tym. Tak. I zero zostaje zero. Tak, no support działał po paru godzinach, no z tego co tam widziałem w jakichś tam odpowiedziach, no to oni pracują od jakiejś godziny do którejś, trzeba było czekać, to taki pierwszy minus na ten scenariusz, sprawa techniczna, na pewno dostali mnóstwo tych zgłoszeń, mam nadzieję, że tam sobie na następne już otwarcia z tym trochę poradzą.
Ja to w międzyczasie, jak opowiadacie o tym, pokazuję widzom raporty, te, które dostałem od Harley, z waszych rali na Przełęcze, na chyba miasta, flagi, z tego co tam widzieliśmy. Tak, forty. Bo tutaj widzę, że no, w rali głównie dominował Ashurbanipal Henry albo Nevski Justynian. To taka klasyka, nie? Jeżeli chodzi o to. No ale ładne te rali macie. Widać, że trochę kapeków tam ponabijaliście. Te Przełęcze też widać, że trochę walk tam było. Pewnie graliście też na double rally, nie? Wiesz co, chyba się nie zdarzyło ani raz. Nie musieliście? O, no to fajnie. Nie, No to ani fajnie. razu nie było. Nie. O, no to fajnie. Jak nie musieliście, no to Ja fajnie. teraz byłem na Przełęczy 8 jako garnizon. Mhm. To 52 próbowało cały czas się tam dostać. Mhm. Punkt 1 dla nas nie wysłało żadnego garnizonu na pomoc, więc Mhm. ja się robili rajdy raz na zmianę z Darku, raz z 52, 52, nie? ale nie udało się przejść. Nawet potem była założona taka grupa, Mhm. to Świat 52 napisał, że gratulacje, że wspaniały garnizon, nie? Mhm. No i Ale wiesz elegancko. co, powiem ci Bober. tak, nawet ciężko by było chyba podwójne rally zrobić, bo jeżeli ci wypadły 2 królestwa na strefę, to te 2 Mhm. królestwa były w koalicji i rozdzielanie przy bramie królestw, czyli wyrzucanie ich z koalicji, odcinanie połowy graczy od walk, żeby zrobić tylko podwójne rally, to by był po prostu friendly fire, nie? Mhm. Ładnie. Sami siebie byśmy zabijali. No tak, no to też racja. No. O wiele łatwiej było uzupełniać ten rally, puścić jeden mocny i go uzupełniać wszystkimi na 2 królestwa, niż po prostu rozdzielać królestwa. I tak No wyszło tak. lepiej. No tak. No. O, ale Bo, też... bo bardzo często ze 4 królestwa przypadają na rejon, a tutaj akurat był scenariusz, że tylko 2 wypadły. A testowaliście to, co niektóre, wiem, że polskie królestwa, które grały KVK swoje teraz i miały artefakt do wykorzystania, testowaliście Mertela z Atylą, jeżeli chodzi o taki Swarm Rally? Nie, tego Swarmu żeśmy nie testowali. O, to tam robi masakryczne. Ale wiesz dlaczego? U nas nie wiem, czy jest jakiś człowiek, który ma Atylę zrobioną. No właśnie o to chodzi, chciałem sam powiedzieć. Właśnie, No. tak, no okej, no to ty nie Mamy przewidziałem, różnych że nie. dowódców, ale chyba nie mamy nikogo, kto ma Atylę zrobioną. 51 robiło takie rajdy. Tak. Mhm. No bo to takie antyswarmowa bomba robiła naprawdę dużo, nie? Ale wiesz jak to jest, trochę KWK minęło i niektórzy dowódcy poszli w odstawkę, czyli na zasadzie, a dobra, to już oni nieaktualni, bo są lepsi, to ich nie robimy. A tutaj nagle zrobili taką niespodziankę, że można dodawać ten artefakt i przekazywać umiejętności z drugiego dowódcy na pierwszego i się okazuje, że starzy dowódcy znowu stają się użyteczni. Tak jak na przykład dajesz na drugiego dowódcę, Bober często chyba tak robił, Minamoto, z umiejętnościami dla piechoty i też robił świetną robotę. Ja testowałem Minamoto, to na booście z muzeum daje ci 30% ataku i 30 obrony. Ja No, testowałem oczywiście, ISG z umiejętnościami do piechoty i w polu też fajnie wychodził. Bardzo fajnie, bo ma AE, nie? Tak, no YG z artefaktem na przykład Schuo bardzo często się parowało, nie? Teraz zresztą, wiesz, wszyscy wyczekują na jedną ważną informację w najbliższym czasie. Jaka nowa będzie kawaleria, nie? To jest chyba najbardziej wyczekiwany temat w ostatnim czasie i właśnie, bo to będzie nowe rally, nie? I to dla graczy, którzy rally robią z kawalerii, będzie bardzo ważne. Dla graczy Open Field będzie ważne, żeby był w końcu jakiś dowódca, który będzie AOE, ale z drugiej strony może być tak, jak było z Ashurbanipalem, że dostaniemy rally, które będzie AOE i będzie grane w Openie też, nie? Ale widziałeś teraz, Filip wyszedł, Filip II. Tak. Patrzyłeś parowanie? Patrzyłem parowanie, rozmawiałem dużo z Apachim, który testował, zresztą na bieżąco mi wysłał screeny z każdego, zanim też tam rzucał filmy, kto wysłał mi screeny z jego testów. Ja go prosiłem tylko o jeden, taki najważniejszy też, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda jako drugi dowódca, bo mnie Filip w tym momencie interesuje jako drugi dowódca.
Nie, Filip jako pierwszy. No, pierwszy widziałem takie i takie. Aha. Tym bardziej mnie interesuje jako drugi dowódca, z tego względu, że dużo ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że może wsadzić Filipa, ale nie ma gear na leadershipa. Jako pierwszy widziałem, że z Shajarą robi jazdę, więc tylko, że musisz mieć na nim inną formację, bo musisz iść wtedy na formację Echelon? Jakoś tak się nazywa? Echelo czy Echelon? Echelon, no właśnie. To musisz iść na formację Echelona, bo no dla niego to jest największy boost, nie? No i gear Ale leadershipowy, nie? według twoich informacji na drugiego dowódcę, kto się nadaje najlepiej? Bo widziałem różne... Czy w tym momencie najlepsze w duelu, jeżeli patrzymy na duelu, jeżeli on jest wtedy też tak wytrzymały w openie, żeby jak najdłużej buffować resztę twoich marszy i zaznaczam, że w tym momencie tutaj zaznaczam o tym, że tutaj jeżeli chodzi o dla was, to jeżeli ktoś z was nie gra na 6-7 marszy, to ja bym się go nie fokusował w tym momencie. Bo Filip jest dobry, ale jak masz 6-7 marszy w tym momencie. Na 5. marsz może nie do końca być dobry. Bo to jest. Ja widziałem, że on głównie pod łuczników został zrobiony, ale według innych statystyk widziałem, że najlepiej z Liucze też wychodzi. Z Liucze wychodził dobrze, najlepiej w duelu wychodził z Shajarą, bo się po prostu najdłużej trzymają na tym Echelonie. A nie za Szurem? Nie, z Shajarą wychodził najlepiej z tego, co widziałem po filmikach testowych u Apache'ego. Okej. I najdłużej się trzymali ze względu na to, że wiecie, jak macie open, Bobra nam wyrzuciło? Tak, możliwe, że ma telefon. Okej. Jak najdłużej się wytrzymali na duelu, więc w openie też powinno się to dłużej wytrzymać. Wiesz, musi być jak najdłużej w openie, żeby buffować twoje 5 marszy. No i wiesz, no i to jest najważniejsze w tym momencie. Jeżeli patrzymy na... Tylko, że musisz mieć gear leadershipu. 2, musisz, nawet jeżeli on będzie miał Shajary, będą się może długo trzymać, to będzie prio dla innych, wiesz, co będą cię bić. I w tym momencie taki Filip, który jest pierwszy, może być zaraz fokusowany i to nie wiem, czy to jest dobry wybór w tym momencie, żeby w niego inwestować, że chcesz go dawać jako pierwszego. Bo będzie fokusowany. Jeżeli będzie jako drugi, gdzieś tam będzie, wiesz, pomieszany, nie wiem, z Ragnarem Prime, z Ashurbanipalem, czy tam nawet z Williamem, gdzie tam z kawalerii ktoś tego próbował tak sparować, albo z nowym dowódcą kawalerii, no to już w ogóle może być totalna inna gra, inna zabawa. Więc ja patrzę pod tym względem, wiesz, że no chciałbym żeby ten dowódca był naprawdę okej. Ale jak dla was w tym momencie na 3299, no to mi się zdaje, że jak nie gracie nam na więcej niż tam 5 marszy, to ja bym się go tak bardzo Tak, to nie jeszcze za Młode skupiał. Królestwo na inwestycje. Tak, dlatego mówię, że wy jako Młode Królestwo to jeszcze jesteście... Nie musicie myśleć o Trajanie, o Filipie. Dla was chyba bardziej się opłacałoby, żeby mieć dobry open i graczy, którzy są garnizon rally i inwestują w technologię, więc to mi się zdaje, No że widzisz, to jest... no, nawet jeżeli Atylii jeszcze nie mamy w Królestwie zrobionego, no to mamy się na czym jeszcze skupiać, nie? Tak, no to jest Te wiadomo. podstawowe marsze, te metamarsze mamy zrobione, ale niestety no każdy ma 1, 2, powiedzmy 3 fajne marsze w pole, no a reszta zostaje jeszcze dużo do pracy. Teraz nam doszło kilka garnizonów, kilku graczy dorobiło garnizony, także też już mamy trochę lepiej. Zaczynamy nad rally pracować, też kilku graczy już ma rally. No bo wiesz, no jak tego nie masz, no to nie wygrasz żadnego kawałka. Samą walką w open field niczego nie wygrasz. Zdobywanie jednak pola to jest podstawa tej gry, nie? Nie masz pola, to nic nie zrobisz. Teraz mam takie w sumie pytanie a propos, bo wasza przyszłość, wiem, że jeszcze tam nie wiecie, co będzie dalej, no ale wiadomo, jesteście po KVK, zdobywacie gwiazdy, na pewno ludzie się do was będą, że tak powiem, odzywać. No ale że Harley odpowiada tutaj za rekrutację i nie tylko, bo wiem, że eventy chyba Harley też tam już ogarniasz, nie? Troszeczkę. Troszeczkę, ale z rekrutacją też tam z Złodziejką coś działacie razem, czy jak to wygląda? Znaczy mamy taką zasadę, że po prostu odzywają się do nas osoby, tam wybierają sobie, mamy 3 osoby wypisane, ja, Złodziejka i Bober. No i sobie tam mamy czat i dyskutujemy na temat danej osoby, tak we trójkę, co widzimy, co nam się podoba, co jeszcze dopytać. To nie jest tak, że decyduje jedna osoba, w sumie na końcu decyduje i tak król, także trzeba przekierować pytanie wyżej. Okej, ale ogólnie... Jest Bober, widzę. może się dołożyć też do tej wypowiedzi odnośnie migracji, jaką teraz będziemy przeprowadzali. No.
Znaczy właśnie tu pogadaliśmy, Bober, o tym, że... Bo pytałem właśnie się Harley, jak u was wygląda migracja. Może zapytam was w sumie obojga w tym momencie. I to będzie jedno pytanie. Jakich po prostu potrzebujecie teraz, powiedzmy, graczy i co szukacie i jakie macie może wymogi? Bo to w sumie dla widzów, którzy będą oglądać, to mi się zdaje, że to będzie taki kolejny jakby impuls do tego, żeby przemyśleć na przykład zmigrowanie, jeżeli ktoś na przykład jest w trakcie, wiecie, zmiany KD, nie? Przepraszam, coś mnie wyrzuciło, miałem telefon z pracy, już jestem. Okej, mówiłem, powtórzę jeszcze raz tutaj, bo Harley już słyszała pytanie, ale powtórzę, że powiedz mi, Bober, jak to wygląda u was, jeżeli chodzi o rekrutację? Na czym się skupiacie przede wszystkim? Jakich graczy potrzebujecie? Openfield, Garnizon, Rally? Jakie macie wymogi? Wiesz co, teraz myśmy rozmawiali jakiś czas temu z Wilkiem i podjęliśmy decyzję, że na następnej migracji nie chcemy podnosić seeda, my chcemy zejść. Więc na dany moment będziemy potrzebowali tylko Rally, Garnizon i ewentualnie jakiś kod w Openfieldzie, ale ja przewiduję 10-15 osób maksymalnie. I muszą to być fajne konta, chyba że nam trafi się coś takiego naprawdę, że okej, no spoko, coś tam można przełknąć ślinę, nie? Jak my zawsze patrzyliśmy na migrację, myśmy założyli czat migracyjny, taki wewnętrzny, na który rzucaliśmy osoby, które są według nas albo które się do nas próbują dostać. Naszym założeniem było pierwsza podstawowa rzecz, KP 1 do 10. Potrzebowaliśmy VIP-a, po prostu screeny, prosiliśmy ich VIP-a, oraz EQ. Na tej podstawie myśmy sobie już wiedzieli wszystko, czy dana osoba, jeśli da piechotą albo kawalerią, czy umie grać, czy robi dobrych dowódców, czy ma fajne EQ, czy nie. No i robiliśmy głosowanie. Znaczy, tak jak mówiła Harley, żeśmy po prostu w gronie 3-osobowym plus ja, tak? Żeśmy decydowali, czy dane konto dodajemy do naszego czatu migracji, czy nie. No później też była kwestia formalności umówienia się i przeprowadzenia migracji. Wtedy, nie? I dopiero wtedy takie osoby po weryfikacji, bo było często tak, że no ja słyszałem, że tam coś tam, no i dobra. To myśmy zaczęli się pytać czasami, mieliśmy gdzieś tam, każdy z nas ma jakieś tam znajomości, albo mieliśmy wgląd w statystyki tego gracza, więc wiedzieliśmy, że on musiał migrować, bo dostał list, więc no przepraszamy, albo coś innego, albo będzie problem z tym graczem, bo jest bardzo niemiły, albo źle, nieczysto gra. Były takie sytuacje. No okej, czyli... Na pewno jeżeli chodzi o migrację, o wiele łatwiej podejmuje się decyzję w kilka osób, tak nie za wiele, wiadomo, niż jednoosobowo, bo jednoosobowo można się bardzo mocno pomylić, a w kilka osób jednak ta decyzja jest bardziej trafna. No tak, oczywiście, no, to trzeba liczyć, nie, że... No, ale ogólnie jeżeli chodzi o migrację, teraz ograniczamy się. Tak jak wcześniej budowaliśmy siłę królestwa i chcieliśmy aktywność zbudować, tak teraz mamy już aktywność, a zależy nam na silnych kontach, głównie stworzonych pod Garnizon i Rally, tak jak mówi Bober. No to nie, no to spoko. Czyli zależy wam na tym, żeby ten, ale to dobrze, bo dobrze myślicie o CDB. Ja to właśnie też miałem tutaj wam dać taką sugestię, że jakbyście mieli tam szykować się pod kolejny KVK, to chyba będzie lepiej w CDB. Zresztą teraz można powiedzieć, że mamy dużo polskich królów w CDB, bo mamy was, mamy Smurfy, jest 3080, jest 3025, jeszcze chyba ktoś tam był? Nie, chyba wszystkie powiedziałem. Ale z migracją teraz jest jeszcze, może się pojawić jeszcze jeden problem, bo teraz jak ograniczyli migrację do KWK2, to będzie bardzo ciężko ludziom migrować gdziekolwiek. Tak, myślę, że tak. Bo ci na przykład wyobraź sobie, masz gracza, no nie wiem, 70 milionów, a ma tylko 100 milionów KP, no i jeżeli zapyta się jakiegoś króla, żeby go przyjął w innym SOK, to pewnie go nie będzie chciał. Ja myślę, że takie konta jeszcze istnieją, powinni zerować w ogóle przecież. A losowa migracja do KWK2 mu odpada. I teraz według mnie będzie bardzo ciężko wyprosić graczy z królestwa. Bardzo Może ciężko. być. Znaczy, wiesz, to największy problem mają właśnie kadeki, gdzie jest KVK 2, a 3, 4. No bo już te sokowe, gdzie masz już tą KVK 5, to gdzie wchodzisz
sumie można powiedzieć, że to jest prawdziwa zabawa. Ja to zawsze mówiłem tym mniejszym królestwom, które dopiero zaczynają swoje zabawy, przygody i rozwijały swoje kadeki, że prawdziwa zabawa się dopiero zacznie na KVK 5. Bo możesz zdobyć przez 4 KVK gwiazdy, ale w KVK 5 i 6 zostaniesz tak zmucony, że nagle tak jak, nie wiem czy kojarzycie, było takie królestwo 3159. Oni szli jak burza, wygrywali KVK za KVK, ściągali jednych z lepszych graczy z różnych królestw. W tym momencie, z tego co mi dzisiaj znajomy pisał rano czy wczoraj, 3159 to jest chyba, wygląda jak DKD. W przeciągu 6 miesięcy. A to było naprawdę bardzo liczące się KD w Rise of Kingdoms, nie? Więc... Pewnie zderzyło się pewnie z silnym starym królestwem, z Tak. dobrymi dowódcami EQ i Tak, no zderzyli się z mocnymi kadekami. no, z pociągiem, jak to mówią, nie? No. Wiem. Więc, no i ponoć dużo tam mieli tych też MG z Steelerów, więc oni też tam trochę pokradli. Więc to też wpływało, że to królestwo zrobiło się bardzo mocne, ale też nie potrafi ogarniać niektórych, wiecie, no, tych złodziei MG. No ale pomijam faktem, no to właśnie takie kadeki idą robią 4 gwiazdy, a potem nagle no, rozpadają się, albo ich nie ma, albo nie wiadomo co się tam po prostu podziało, wiecie, wewnątrz też, nie? Więc moim zdaniem fajnie kombinujecie. Ogólnie uważam, że polskie królestwa powinny się bardziej trzymać seedu B czy tam C i grać sobie właśnie na takim chillaucie, bo no, my nie jesteśmy krajem spenderskim, który będzie wywalał tak jak Araby, Amerykanie, Wietnamczycy, Chińczycy, nie wiadomo jakie pieniądze na tą grę, nie? Wiecie dobrze, jak to wygląda przy tych zagranicznych graczach, to nawet macie u siebie, ile oni czasem potrafią wrzucić w tą grę, nie? W porównaniu do polskich graczy, nie? Na pewno. Więc to W tak. porównaniu do niektórych krajów, no to faktycznie Polacy nie wydają aż tyle. No, więc dlatego uważam, że to takie niższe seedy są dobrym rozwiązaniem, nie? Na tym. No ale i dodatkowo spokojniejsza gra. Tak, oczywiście. No dla was tak jak mówię, no czy dla was to ten seed B będzie ok. Może i może więcej będziemy mieli takich, wiecie, walk albo sojuszy, albo gdzieś, wiecie, polskie królestwa są w jednym kampie, albo grają przeciwko sobie, albo są w jednej Unii. No wiecie, że to też taki dodaje smaczek rywalizacji dla polskich królestw, nie? Ale wiesz co, celowaliśmy, zapisując się na ten nowy scenariusz, No. Słyszeliśmy, że polskie królestwa się też zapisują i mieliśmy taką cichą nadzieję, że gdzieś się wspólnie trafimy na jednej domenie. Mhm. No nie udało się niestety. O, to wiecie, was dobrało do A i dlatego was nie no w tym prędzej w tym momencie byście mogli trafić na 2-7-2, no tak, bo oni grali w tym samym czasie KVK na 2-7-3-2, nie? Niż No, ale na... wiesz co, celowaliśmy w B, tylko w momencie, kiedy ci do tej domeny z automatu dopisuje graczy z królestwa, to wtedy masz taki szok, nie? Celowałem w B, wszystko się zgadzało, wyliczenia się zgadzały, a nagle bum, jest A, nie? Tak, też racja na to. No ale... Tak jak rozmawiałem z Królestwem 51, to oni na przykład zapisali chyba tylko 270 graczy na domenę. Ale domena im uzupełniła do 600, tak czy siak. No tak. I u nas zdarzyło się podobnie. My zapisaliśmy chyba 370 czy 380 graczy na domenę, no ale niestety do 600 uzupełniła gra sama. I to są te właśnie PKP i to są te właśnie statystyki, które ci podnoszą seeda. Tak, no bo ponoć to jak masz z tymi domenami, to masz 600, ale to wtedy dzielisz 300 na 300, nie? Z tego co pamiętam, co Jarl mi coś tam pisał, jak teraz robił Nawet jeżeli podzielisz 300 na 300, to i tak do pierwszej domeny dorzuci ci 300, których nigdzie nie zapisałeś. Aha, no to też dziwne. To jest takie właśnie śmieszne. Powinno liczyć tylko to, co tutaj zapisujesz, czyli tych, co masz CH25, nic więcej. Właśnie, a tutaj nie. My zapisaliśmy 380 graczy, powiedzmy zrobiliśmy, no nie wiem, 10 bilionów mieliśmy siłę, tak? I nagle dorzuca ci 220 graczy i dopisuje ci te 2-3 biliony jeszcze, nie? I to ci właśnie podnosi seed. No nic, panowie i panie. Mi się zdaje, że dużo tutaj już powiedzieliśmy na temat waszego ogólnie KVK, waszego królestwa. Jeżeli chcecie tutaj coś jeszcze na koniec, jeżeli wspomnieć lub też, nie wiem, zaprosić do siebie graczy, powiedzmy.
Wiemy, że tam, tak jak Bober mówił, 10-15 kont gdzieś tam będziecie szukać, więc będziecie pewnie mieli ograniczone tam przyjmowanie. No ale może ktoś akurat się trafi tutaj z tego filmiku. Więc jeżeli coś chcecie tutaj przekazać widzom lub też potencjalnym waszym nowym kolegom, no to możecie przekazać. No to Harley i Bober tutaj, nasi ludzie od rekrutacji. Ja powiem tak, No. w naszym królestwie nacisk kładziemy na rodzinę, na czas osobisty. Nie ma u nas jakichś szalonych norm, że tak powiem, jak na innych królestwach. Staramy się, żeby wszystko u nas tak to wyglądało. Oczywiście podczas wojny albo podczas jakichś wydarzeń, czy cokolwiek, mamy do wyboru RS4, które zmieniamy, które są w miarę aktywni. To też planujemy, ale staramy się, żeby jako KD oczywiście rodzina jest priorytetem u nas i myślę, że to na pewno dużo osób powinno też w jakiś sposób zachęcić do grania u nas. Myślę, że to jest jeden z głównych takich aspektów, które mogłyby zachęcić do nas. Takich atutów. Gramy dla zabawy, lubimy tą grę, ale uwzględniamy przede wszystkim, że rodzina jest najważniejsza. Jeżeli ktoś nie może w danym momencie być, to po prostu nie jest to dla nas żaden problem. Też na tym was informuję. Słuchajcie, nie mogę... Krótka informacja i I wszystko jasne, nie? Okej. Harley, chcesz coś dodać? Nie, to wszystko dodali pięknie. Pięknie dodali. Dobra. Guzik, bo Guzik wiem, że chciał tutaj coś powiedzieć chyba. nie, to już Bober powiedział wszystko, co tam miał do powiedzenia. No co? Tak jest. Czyli Dokładnie tak, tak, stawiacie na rodzinie. Bardzo fajnie. No nic, no mam nadzieję, że kolejne KVK też obrośnie sukcesy. No tym bardziej, że jak popatrzymy na polskie, jakby tak powiedzieć teraz, całe community Polskiej Królestw, no to ostatnio się podziało trochę, dużo gwiazdek i to cieszy najbardziej, że polskie królestwa gwiazdeczki zdobywają i jest nieźle po prostu. Ja to tak patrzę po prostu, nie? Dzięki wielkie, że mieliśmy dzisiaj czas, bo dzisiaj dość wcześnie nagrywamy dla was film. Dzięki, że wy wpadliście. Wiem, że niektórzy musieli specjalnie wstać, nie pili kawy. Niektórzy się nie kładli w ogóle. O, niektórzy się nie kładli w ogóle, więc żeby dzisiaj nagrać. Jesteśmy, nie? No, więc fajnie, że się udało tutaj zgadać. No nic, pozostajemy wam życzyć sukcesów, będziemy przez cały czas w kontakcie. Second Star jak będzie, no to oczywiście nagramy kolejny dla was filmik, jak tutaj ekipie będzie szło, więc... No i miejmy nadzieję, że w tym samym gronie. No, mi się zdaje, że tak. No, przypuszczam, że jak wiesz, że póki jest u was dobrze. Proszę? Albo poszerzonym gronie. No, albo Albo poszerzonym. Może wszyscy R4 będą mieli po prostu czasu, żeby wbić, nie? Od was, no bo was jest więcej niż tutaj, tak? No ja Optimus, tak jak na każdym nagraniu, oczywiście zapraszam ciebie znowu do nas, także wpadaj, nie? Tak. Tych zaproszeń mam dużo w ostatnim czasie, więc... Uparcie i nieustannie będę to powtarzał jak mantrę. Dawaj Optimus do nas. Nie no, na tą chwilę jestem na 1.5.3.4, jest mi wygodnie, jest ok, więc no nie planuję zmian. Ale 2.1.5 to już niedaleko do nas jest. Nie no, 1.5.3.4, a 3.2.9, no to jednak masz trochę, wiesz, różnicy już. Ale na scenariusz się umówmy chociaż. To zagramy jako sojusznicy albo wrogowie. Ciężko by było nas dopasować, bo 1.5.4 jest takim wyższym seedem, a chociaż teraz rzucamy trochę, żeby być w takim midzie, ale faktem by było ciężko, żeby nas dopasować. Chociaż teraz, nie wiem czy oglądaliście, ale na moim kanale jest wywiad z Bezon z 2426, która jest tam rotującym królem no dobrało nam ich, mieliśmy ich w kampie, nie? Oni byli niski seed B. I ich nam dobrało, więc mieliśmy ich normalnie w KVK w kampie. A graliśmy wtedy jak wysoki seed H, więc No nam teraz dobrało królestwo z graczem, z Fleszem. no, tak, słyszałem właśnie też o Fleszu. No. Ale to już jest nie... Te rzeczy też ciekawie, bo raptem tu jakiś
youtuber znany na całym świecie się do ciebie odzywa, czy może tam coś tam. Mówię nie, bo to, okej. I wszystko, nie? No, Flash ma tam też tam różne swoje. Ja też mu coś to ode mnie coś potrzebował, wysłałem mu, miał mi odesłać informacje zero. Nie, ja już z nim nie piszę, bo to nie ma sensu. On taki jest, tylko coś daj, coś on chce i wszystko, nie ma Tak, gościa. tak, no tak to wygląda. No ja teraz będę miał z nim przyjemność pewnie na content kreatorach na Discordzie, jak podpiszę na dniach umowę, bo to też mam dostać, więc to pewnie dziękuję. To pewnie będę miał go tam na tym Discordzie dość często. No ale dobra, kończąc, wszystko wiecie, jak wygląda tutaj scena 3299. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to na pewno jak tutaj napiszecie do ekipy rekrutacyjnej lub też jakiekolwiek inne macie pytania, to oni na pewno tutaj będą chcieli, jakby tak powiedzieć, z wami coś podziałać. Więc no co, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj tutaj z nami. No i trzymajcie się, do zobaczyska. Hejo. No dzięki. Cześć. Trzymaj się też, dzięki. Siemano, cześć. Cześć.